one poruszały się trochę jak poduszkowiec na takiej poduszce powietrznej i można było teraz ten odkurzacz używać w funkcji dmuchawy. Później to sobie wszystko wypróbujemy. 10 amperów, 250 V. No i jest oznaczenie modelu 867A. Klamerka po otworzeniu której mogę odchylić teraz pokrywę tego odkurzacza. I teraz powinienem być w stanie wyjąć tutaj tę pokrywę. Możemy sobie silnik postawić na blacie. Szczotka jest jeszcze w bardzo dobrym stanie. One są zupełnie inaczej tutaj montowane niż w naszych polskich Zelmerach. Mam wrażenie, że ten wirnik się tutaj całkiem ładnie i swobodnie obraca. Włączony, wyłączony. Czyli wyłącznik mamy sprawny. O, jest to teraz podłączone, czyli tak, tu mamy połączone, tu mamy połączone. Ale zobaczcie, już się całkiem ładnie obraca. Gdyby nadal nie ruszał, to spróbowałbym odłączyć te przewody prowadzące przez kondensator przeciwzakłóceniowy i połączyć je bezpośrednio. Zobaczcie, on się praktycznie sam zaczyna tutaj obracać. O, coś się odłączyło. Winny prawdopodobnie jest tutaj kondensator. Silnik rusza. Wyłączam, włączam. I także pomiędzy tym a tym, i tu w tej chwili nie mamy. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na taki dosyć szczególny odcinek o bardzo szczególnym gościu honorowym, tym odkurzaczu Hoover Constellation, który no jednak zwłaszcza u nas w Polsce jest urządzeniem bardzo rzadko spotykanym. Ja jeszcze nie miałem okazji tego odkurzacza z bliska oglądać i tym bardziej dziękuję Rafałowi i dziękuję Piotrowi, którzy udostępnili ten odkurzacz ze swojej kolekcji do prezentacji tutaj na kanale, a przy okazji też prosili o przejrzenie, czy ten odkurzacz w ogóle działa i czy da się bezpiecznie uruchomić, bo nie był on jeszcze do tej pory testowany i to jest dokładnie to, co chciałbym w dzisiejszym odcinku zrobić. Chciałbym oczywiście obejrzeć ten odkurzacz, zajrzeć do niego do środka, zobaczyć jaki ma silnik, wyczyścić, no i sprawdzić, czy będzie działał. Ja już pokazywałem tutaj na kanale taki króciutki filmik z rozpakowania tego odkurzacza. Wyjęliśmy go tam z paczki, obejrzeliśmy pobieżnie, zajrzeliśmy tutaj do worka na kurz i obejrzeliśmy tabliczkę znamionową, ale więcej nie robiliśmy, więcej będę chciał zrobić w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli chodzi o historię tych odkurzaczy Hoover Constellation, to tak bardzo szybko przeczytałem tylko, że pojawiły się w pierwszej połowie lat 50. Nie jestem pewien, czy nie w 1954 roku, a z tego co poczytałem, projektantem czy autorem konstrukcji tego odkurzacza był amerykański projektant Henry Dreyfuss i odkurzacz był takim typowym urządzeniem, które stanowi odbicie ówczesnej fascynacji podbojem kosmosu, sputnikami, rakietami. Ten charakterystyczny kształt w kształcie, czy ta charakterystyczna forma w kształcie sputnika był pochodzący chyba z podobnego czasu, być może nawet inspirowany tym Hooverem, radziecki odkurzacz Sputnik. Mogę go tutaj pokazać króciutko tylko na rysunku, bo takiego odkurzacza jeszcze nie udało mi się zdobyć. No i były oczywiście kultowe, słynne, zwłaszcza w gronie pasjonatów wzornictwa przemysłowego, odkurzacze Saturna sprodukowane w Związku Radzieckim w latach 70. My już tutaj na kanale taki odkurzacz Saturnas oglądaliśmy, powiedziałem w Związku Radzieckim, ale tak naprawdę były to odkurzacze litewskie produkowane w fabryce w Wilnie. Tutaj na kanale są co najmniej 2 odcinki o tym odkurzaczu Saturnas. W jednym tak dosyć pobieżnie go obejrzeliśmy, w jednym wymieniliśmy szczotki w silniku tego odkurzacza. Tam chyba jeszcze wyłącznik będzie do naprawy, ale tym zajmiemy się oddzielnie. Zresztą myślę, że ten odkurzacz Saturnas wystąpi też w filmie o tym odkurzaczu Hoover, bo sobie później konstrukcję tych odkurzaczy porównamy. No a to, co jest takie bardzo, bardzo szczególne, jeżeli chodzi o te odkurzacze Hoover Constellation, to to, że one nie mają tutaj kółek.
one poruszały się trochę jak poduszkowiec na takiej poduszce powietrznej powietrza wyrzucanego tutaj przez ten wylot powietrza z silnika w podstawie odkurzacza. No, to nie jest tak, że ten odkurzacz, mówiłem już o tym w tej króciutkiej zapowiedzi, to nie jest tak, że odkurzacz jakoś unosił się, czy naprawdę latał nad podłogą, on jednak no, troszkę szurał o dywan, troszkę się o tę podłogę opierał, ale jednak to wylatujące powietrze, przynajmniej w założeniu, miało ułatwiać jego przesuwanie po podłodze, po prostu podczas odkurzania był ciągnięty za wąż i nie poruszał się na kółeczkach, tylko na tym wylatującym tutaj od spodu powietrzu. Powiedziałem wam, że te odkurzacze były produkowane od mniej więcej połowy lat 50. Tak jak przeczytałem, w 1954 roku zaprezentowano w Ameryce pierwszy taki model odkurzacza Hoover Constellation, który troszeczkę się różnił. Miał wlot powietrza, czyli ten otwór umieszczony centralnie tutaj na środku obudowy. Jeszcze była tutaj taka składana rączka, czyli wąż podłączało się w ten sposób. Była tutaj jeszcze taka obwódka, tabliczka z napisem Constellation. Tutaj żadnego tego rodzaju napisu na tym odkurzaczu nie ma. Myślę, że później przeniesiono ten otwór na bok, bo po prostu ułatwiało to ciągnięcie właśnie odkurzacza po podłodze. Jeżeli ten wąż był przymocowany tutaj na górze, to prawdopodobnie podczas jego przesuwania on się jednak troszkę przechylał i mógł krawędzią zawadzać o dywan, a w ten sposób myślę, że idzie to dużo płynniej. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam. Czy rzeczywiście ten odkurzacz będzie się na takiej poduszce powietrznej unosił? Zobaczymy. On jest faktycznie dosyć ciężki, to znaczy no myślę, że jednak wcale niełatwo mu było lewitować w powietrzu, bo sama waga tego metalowego opakowania plus silnik, plus jeszcze pewnie zapełniony worek na kurz sprawiały, że ten odkurzacz był dosyć ciężki. Jeżeli chodzi o datowanie tego odkurzacza, to troszkę jestem tutaj bezradny, bo ja, tak jak powiedziałem, nie miałem z tymi odkurzaczami wcześniej do czynienia, więc mogłem sobie tylko pooglądać filmy i zdjęcia z innych kolekcji tego typu odkurzaczy. Na pewno nie jest to odkurzacz z lat 50. Tak jak powiedziałem, one były troszeczkę inne. Produkowane były te Hoovery Constellation na pewno do końca lat 70. Być może, tak jak przeczytałem, nawet gdzieś do bardzo wczesnych lat 80., 81, 82 rok, aczkolwiek one się już troszeczkę różnią. Obstawiałbym, że ten odkurzacz wygląda mniej więcej tak jak podobne urządzenia z lat 60. Zresztą zaraz zobaczymy, jaki to jest dokładnie model. On ma jeszcze taką starego typu tabliczkę znamionową. Te nowsze modele, zwłaszcza z lat 70., miały tabliczkę przyczepioną już tutaj z boku. Ja bym tak bardzo ostrożnie powiedział, że on pochodzi gdzieś z końca lat 60., może z przełomu 60. i 70., chociaż prawdę mówiąc widziałem w jakiejś kolekcji w internecie identyczny odkurzacz, chyba dokładnie tak samo malowany, który miał oznaczenie, że pochodzi z około roku 1964, aczkolwiek nie jestem dokładnie pewien, na jakiej zasadzie czy na jakich kryteriach został on datowany. Być może jakieś dokumenty przy nim były. Natomiast no, powiedziałbym, że ten odkurzacz pochodzi gdzieś z lat 60., no góra gdzieś z końca lat 60., czy z bardzo wczesnych lat 70. W komplecie jest oryginalny wąż do tego odkurzacza i to jest właściwie wszystko. Nie wiem, być może Rafał i Piotr mają też rury i ssawki do niego, no ale ich przysłanie tutaj do mnie byłoby kłopotliwe. To wszystko się ładnie w kartonie zmieściło. Tyle bardzo szybko tej pogadanki o odkurzaczu Hoover Constellation. O tych odkurzaczach można znaleźć w internecie całkiem sporo fajnych filmów i sporo zdjęć z różnych kolekcji Hooverów. Tak jak powiedziałem, u nas w Polsce jest to odkurzacz rzadki. U mnie w warsztacie jeszcze go nie było, więc po raz pierwszy mam okazję go tutaj oglądać. Ja bym teraz chętnie rzucił okiem na tabliczkę znamionową, która znajduje się tutaj w tej dolnej części odkurzacza. Ona była dosyć mocno zardzewiała, tak jak słyszałem od Rafała, ale Rafał dosyć skrupulatnie tę rdzę tutaj wyczyścił. Nawiasem mówiąc, tutaj właśnie znajduje się otwór wylotowy powietrza, w którym można było też podłączyć można było też podłączyć wąż. No rozumiem, że odkurzacz musiał wtedy leżeć na boku, no bo oczywiście nie można go teraz postawić i można było teraz ten odkurzacz używać w funkcji dmuchawy. Później to sobie wszystko wypróbujemy. Tam jeszcze powinien chyba znajdować się jakiś filtr na tym wylocie powietrza. Aha, w filmiku z zapowiedzią prezentacji tego odkurzacza w jednym z komentarzy pojawiła się opinia, że to no, nie był najlepszy pomysł
montowanie otworu wylotowego powietrza w dolnej części odkurzacza, no bo ten odkurzacz wtedy resztki pyłu, które nie zostały odfiltrowane przez worek na kurz, no wrzucał z powrotem w dywan, który był odkurzany. I to jest oczywiście prawda, ale tak sobie z drugiej strony myślę, że no, jeżeli mielibyśmy wybór i ten otwór by się znajdował gdzieś z boku, no to tak czy inaczej te jakieś drobinki pozostałego nieodfiltrowanego kurzu gdzieś tam dostawałyby się do powietrza w pokoju, byłyby rozpylane, no a tutaj przynajmniej trafiały z powrotem w dywan, więc być może też była to jakaś zaleta tego odkurzacza, że nie pylił po całym pokoju. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj poza tym workiem na kurz powinien chyba znajdować się jeszcze filtr na wylocie powietrza, więc no zakładam, że to powietrze było w miarę, w cudzysłowie, dobrze odfiltrowane. Ok, ale obiecana tabliczka znamionowa. Na górze znajduje się herb monarchii brytyjskiej, herb Wielkiej Brytanii. Jest tutaj napis, że jest to odkurzacz od mianowanych dostawców, czy od mianowanego dostawcy odkurzaczy dla królowej Elżbiety II. No nie wiem, czy królowa Elżbieta II osobiście takim hooverem kiedykolwiek odkurzała, aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił, bo była dość konkretną, dość ciekawą osobą i myślę, że też korciło ją, żeby taką nowinkę techniczną wypróbować. Hoover Cleaner, jest tutaj napis, napięcie znamionowe 230-250 V, prąd przemienny, prąd stały. Tutaj jest napis od 0 do 60 cykli na sekundę. Chodzi tutaj o częstotliwość sieci. U nas byłoby to podane w hercach. Zwykle na naszych urządzeniach jest napisane 50 Hz. 600 W to jest moc silnika, czy moc pobierana przez silnik. Tutaj jest jeszcze takie oznaczenie rating 9, rating 9. Przyznaję, że w tej chwili nie jestem pewien, co to oznaczało, czy było to najwyższe dopuszczane natężenie prądu. Muszę poczytać troszeczkę więcej, jak te stare brytyjskie urządzenia elektryczne domowe były tutaj oznaczane. Jest numer seryjny tego odkurzacza. Nie jestem pewien, czy gdzieś tu w tym numerze może chować się data. Na końcu jest 70. Czyżby był to 70 rok? No nie wiem. Na początku jest chyba 91.097. Nie mam pojęcia. To już na pewno kolekcjonerzy hooverów będą potrafili lepiej ustalić i bardzo liczę tutaj na wskazówki. Tutaj jest informacja o ochronie patentowej odkurzaczy, czy w ogóle produktów hoovera. No i jest oznaczenie modelu 867A. Tak jak sobie popatrzyłem w internecie, to modele z tym oznaczeniem pochodziły w większości z lat 70. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, widziałem też identyczny odkurzacz z oznaczeniem, z podaną datą około roku 1964. Z wczesnych lat 60. widziałem odkurzacze tego typu z oznaczeniem model 862 ze słabszym 580W silnikiem. Także no, ja muszę jeszcze troszeczkę więcej poczytać o różnych modelach tych odkurzaczy Hoover Constellation. Tutaj, nawiasem mówiąc, Constellation na nim nigdzie nie jest napisane, ale wydaje mi się, że gdzieś na opakowaniu, na pudełku prawdopodobnie, czy w instrukcji, to tradycyjne oznaczenie tych odkurzaczy pewnie się znajdowało. Podwójna izolacja. No i na dole jest wykonany przez firmę Hoover w Wielkiej Brytanii, czyli mamy odkurzacz brytyjski. To jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o tę tabliczkę znamionową. Tak jak powiedziałem, ona jest jeszcze takiego starego typu, przymocowana tutaj na środku, bo w nowszych odkurzaczach, zwłaszcza gdzieś tak z połowy lat 70., widziałem tę tabliczkę znamionową przynitowaną albo w ogóle przyklejoną tutaj z boku do tej podstawy odkurzacza. Tutaj znajdują się takie 3 czy 4, już nie wiem, 3 chyba, wyżej wyniesione miejsca na tej podstawie, na których ten odkurzacz no, troszeczkę opierał się na podłodze. On, tak jak powiedziałem, nie unosił się całkowicie w powietrzu, byłby na to za ciężki, tylko no jednak szurał po dywanie, ale to wylatujące tutaj powietrze troszeczkę go jednak unosiło. Nawiasem mówiąc, będziemy musieli to sprawdzić, ale wydaje mi się, że taka konstrukcja najlepiej sprawowała się właśnie na jakichś wykładzinach, na dywanach, na miękkich podłożach. Natomiast postawienie takiego odkurzacza możemy to zrobić na takim twardym podłożu, czy na jakimś parkiecie.
Prawdopodobnie, no oczywiście też sprawiało, że on się troszeczkę unosił, ale myślę, że było ryzyko, że on jednak cały czas dotykając tego podłoża podczas przesuwania mógł takie podłoże po prostu porysować, więc raczej na lakierowanym parkiecie czy na jakichś panelach prawdopodobnie bym takiego odkurzacza nie używał, raczej na dywanach, wykładzinach czy na jakichś takich miękkich podłożach. To jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o taki zewnętrzny przegląd tego odkurzacza. Tutaj jest jeszcze plastikowa rączka na górze, wyłącznik tutaj mamy na dole nawinięty przewód przyłączeniowy z oryginalną wtyczką z logo Hoover, 10 A 250 V. Przewód, nawiasem mówiąc, wygląda w całkiem ładnym stanie. Sprawdzimy to sobie oczywiście później wszystko miernikiem. Tutaj znajduje się z tyłu klamerka, po otworzeniu której mogę odchylić teraz pokrywę tego odkurzacza. I mam tutaj w środku worek na kurz, tak bardzo sprytnie zamontowany. To jest worek do odkurzaczy Zelmer, już powiedzmy współczesny. Ale on tutaj od biedy też pasuje. Chyba jednak, tak sobie patrzę, chyba jednak te odkurzacze Hoover miały troszeczkę większy ten otwór, worki do odkurzaczy Hoover miały chyba troszeczkę większy ten otwór wlotowy, aczkolwiek ten też myślę, żeby to funkcjonowało. On jest tutaj dosyć solidnie zablokowany. W środku nawet całkiem ładnie, w całkiem ładnym stanie jest ten odkurzacz i jest nawet dosyć fajny w takim dwukolorowym, ciemno i jasno-zielonym kolorze, nawet całkiem ładnie to wygląda. Tutaj znajduje się jeszcze taka sprężyna. Po jej odmontowaniu możemy zdjąć szmatkę. Ciekawe, tutaj coś mam wrażenie, ale to są chyba tylko już jakieś plamy. Żadnego logotypu na tej szmatce nie widzę. No i tutaj mamy już wlot powietrza do silnika, którym zasysane było powietrze przez układ ssący z silnika. No i zaraz się dobierzemy. Trzeba będzie odkręcić tutaj 3 śruby, żeby zdjąć prawdopodobnie tutaj pokrywę i pod spodem powinniśmy mieć już silnik tego odkurzacza. No dobrze, to ja biorę się teraz za odkręcenie tych 3 śrub. I teraz powinienem być w stanie wyjąć tutaj tę pokrywę. W środku farba jest jeszcze w naprawdę bardzo ładnym stanie. Odkładam. I mamy wewnątrz odkurzacz całkiem ładnie wyczyszczony. Jest już tutaj silnik. Aha, tutaj widzę, że jeden z przewodów prowadzących chyba do wyłącznika jest odłączony. Zaraz to sobie obejrzymy. Możemy podnieść silnik. Tutaj jest jeszcze takie plastikowe mocowanie silnika. Tutaj mamy wylot powietrza z taką plastikową obudową. Może w ten sposób to pokażę. O, tutaj jest wylot powietrza z plastikową obudową i moim zdaniem tutaj powinien być jeszcze włożony taki filtr z gąbki. Te filtry z czasem często się po prostu już zapychały i były wymieniane. W tym przypadku musiał zostać wyrzucony. Generalnie bardzo czyściutki jest w środku ten odkurzacz. No a tutaj mamy silnik, który zaraz odczepię. Odłączę go tutaj od tych konektorków. Możemy sobie silnik postawić na blacie, a my rzućmy okiem do wnętrza odkurzacza. Tutaj mamy podłączenie przewodu przyłączeniowego. Tutaj jeden przewód idzie do wyłącznika i tutaj drugi czerwony, ten odłączony, też prowadzi do wyłącznika. Zaraz go tam ponownie przyłączę, a tutaj mamy jeden przewód z przewodu zasilającego do silnika i jeden właśnie ten prowadzący od wyłącznika, też podłączony do silnika. Bardzo proste połączenia. O, tutaj tę plastikową osłonkę wylotu powietrza mogę zdjąć. Mogę tutaj... Aha, tam jest chyba oderwany w ogóle. Nie, on nie jest oderwany. Muszę tutaj do wyłącznika podłączyć ten jeden konektorek. Momencik. O, trzeba go tam nasunąć już.
już jest to połączone. Chciałbym teraz troszeczkę dokładniej przyjrzeć się temu silnikowi. Tutaj w bakelitowej obudowie. Z przodu znajduje się taka gumowa uszczelka, w której on jest zamocowany. Tutaj też jest jeszcze taka gumowa nakładka z tyłu. Może na razie to zdejmę. Przyznaję, że chętnie odkręciłbym tutaj tę klamrę mocującą kondensator przeciwzakłóceniowy, ponieważ bardzo mnie ciekawi, czy będzie na nim może jakaś data. To jest brytyjski kondensator, prawdopodobnie oryginalny, który od początku tutaj w tym odkurzaczu się znajdował. Zobaczmy oznaczenia na tym kondensatorze. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, interesuje mnie jego data produkcji. British Made, typ L42. Tutaj jest schemat połączeń. Natomiast niestety nigdzie żadnej daty na tym kondensatorze nie widzę. Nie wiem, tutaj jest 1274 łamane na 1. To jest jakiś numer 63 85 71. 1274 łamane na 1. Nie mam pojęcia, czy coś z tego ewentualnie może być datą produkcji. Typ LT2. Tutaj na tym kondensatorze znajduje się logotyp TCC czy TCC i moim zdaniem wskazuje on na to, że wytwórcą tego kondensatora była firma Telegraph Condenser Company z Londynu, założona w 1906 roku. Od końca lat 40. miała też fabrykę w Edynburgu i z tego co przeczytałem, na pewno istniała do połowy lat 60. Chyba w 65 roku została przejęta przez inną, czy wykupiona przez inną firmę. Natomiast nie wiem, czy powstawały jeszcze po połowie lat 60. kondensatory z tym logo TCC. Jeżeli nie, no to byłaby to ciekawa wskazówka na datę powstania tego odkurzacza. No dobrze, nic tutaj więcej nie wymyślę. W takim razie ja przymocuję ponownie ten kondensatorek do obudowy. Jest tutaj mocno przymocowany. Bardzo łatwa wymiana jest tego kondensatorka. Nie trzeba tak naprawdę niczego lutować. Wystarczy odłączyć tutaj z dwóch stron, tutaj z dwóch stron, założyć nowy kondensator. Bardzo fajne, solidne urządzenie. Tutaj w odkurzaczu znajdują się szczotki. Patrzę, jak się je właściwie wymieniało. Tutaj są one dociśnięte takimi plastikowymi trzymadełkami. O, i teraz mogę chyba szczotkę wysunąć. Czy muszę zdjąć też ten konektorek? O, odczepiam. Odginam to plastikowe trzymadełko i teraz szczotkę mogę, momencik, wysunąć. Szczotka jest jeszcze w bardzo dobrym stanie. One są zupełnie inaczej tutaj montowane niż w naszych polskich Zelmerach. I też tak bardziej bokiem, bardziej pod kątem dotykają komutatora w tym silniku. Wezmę suwmiarkę, sprawdzę z ciekawości, jakie są rozmiary tych szczotek. Zaraz przyniesiemy też odkurzacz, bo to jest jednak w środku troszeczkę zakurzone. No dobrze, mamy już tutaj suwmiarkę. Sprawdźmy, tutaj jest, sprawdźmy rozmiar tej szczotki. Najpierw w szerszym miejscu. 9,5 to będzie 9,5 mm. Czy 9,30? Raczej 9,5. 9,5 na... To mi 5,30 pokazuje. 9,50 na 5,30. Tak, 5,30. No, prawie 9,5 mi tutaj pokazuje. Takie dosyć nietypowe szczotki.
O, mam tutaj pędzelek, mogę trochę to wyczyścić. Odginam tutaj to mocowanie szczotki. Wkładam szczotkę w ten sposób, tutaj w szczotkotrzymacz i puszczam to mocowanie i ono już tam powinno dobrze siedzieć. I podłączam tutaj ten konektorek z przewodem do szczotkotrzymacza. O, cała filozofia. Szczotki są tak bardzo pod kątem. Dotykają do komutatora, nie naprzeciwko siebie, tylko tak rzeczywiście bardzo pod kątem. Dobra, tej drugiej już nie będę wyjmował, ale nawet widzę tutaj, nie muszę jej wyjmować, bo widać, że ona jest dokładnie tej samej długości, co ta, którą już oglądaliśmy. Mogę to też pędzelkiem troszkę wyczyścić. Mam wrażenie, że ten wirnik się tutaj całkiem ładnie i swobodnie obraca. I jakichś tam luzów na nim nie ma. No ciekawe, zobaczymy zaraz, czy nie jest tutaj nic spalone, czy nie są spalone uzwojenia tego silnika, stojana i wirnika. O, myślałem, że będzie to bardziej zakurzone. Prawdę mówiąc, jak to pędzelkiem trochę poczyściłem, to już jest zupełnie ok. Ale jeszcze jak ten silnik uruchomimy, jeżeli nam się to uda, to myślę, że jeszcze dosyć sporo kurzu z niego ze środka wyleci. Myślę, że zaraz zamontujemy ten silnik ponownie w obudowie, tylko chciałbym zobaczyć, czy wyłącznik tutaj działa. Dotykam do wyłącznika, teraz nic się nie dzieje, chyba jest wyłączony. O, włączony. Miernik pokazuje połączenie. Wyłączony. Włączony. Wyłączony. Czyli wyłącznik mamy sprawny. No dobrze, to zamontujmy teraz ponownie silnik w tym odkurzaczu, tylko najpierw tę osłonkę wylotu powietrza. Już nie pamiętam, czy ona była tutaj tak w bok skierowana. Zaraz to sobie sprawdzimy. Wkładam teraz silnik tak, żeby on tutaj ładnie wszedł w to mocowanie w dolnej części obudowy. Ok, i tutaj ta osłonka się ładnie mieści. Tak jak powiedziałem, tutaj warto byłoby jeszcze z gąbki taki dodatkowy filtr w tę osłonkę założyć. Teraz tutaj, może tak to będzie widać, muszę z boku przypiąć te dwa przewody idące do wyłącznika i do przewodu zasilającego. Podłączam do kondensatora jeden przewód, podłączam drugi. O, jest to teraz podłączone, czyli tak, tu mamy połączone te przewody do wyłącznika, ok. I tu mamy z tej strony do kondensatora też te przewody podłączone. Tak. Myślę, że teraz można by nawet przed zamknięciem tej pokrywy, przepraszam, wyczyszczę to jeszcze, można by zrobić test na obniżonym napięciu, żeby zobaczyć, czy ten silnik zacznie się już obracać. Podłączyłem teraz odkurzacz do mojego 24V transformatora ochronnego. To jest jeszcze za niskie napięcie, żeby ten odkurzacz ruszył. Tak, ale mogę przynajmniej zobaczyć, czy jeżeli go włączę... Tak, tutaj mam na tych przewodach doprowadzających prąd do silnika mam napięcie 25, prawie 26V teraz. Momencik, jeżeli wyłączę, o, wyłączone, włączone, czyli tutaj teoretycznie wszystko powinno działać. Możemy spróbować uruchomić ten odkurzacz na troszeczkę wyższym, przy troszeczkę wyższym napięciu. No dobrze, podłączyłem teraz odkurzacz przez mój regulator napięcia. Tutaj napięcie jest bardzo obniżone, nie możemy go bardzo podnieść, bo ten silnik nie jest tutaj solidnie zamocowany. Dopiero jak założymy i przykręcimy tę górną pokrywę, to wtedy dopiero on się będzie porządnie trzymał. Ale zobaczcie, już się całkiem ładnie obraca.
Ale pyłu wylatuje z niego. On naturalnie w tej chwili jeszcze się nie unosi nad stołem, no bo to powietrze wylatuje tędy. Dopiero jak zamkniemy tutaj pokrywę, jak będzie to ładnie uszczelnione, to będzie tutaj zasysał powietrze, tu będzie je wyrzucał i powietrze będzie tutaj przez ten otwór wyjściowy wylatywało do dołu. Teraz po prostu wylatuje bokami. Silnik działa naprawdę ładnie. Tutaj nawiasem mówiąc dopiero teraz zauważyłem, że tutaj jest jeszcze też napis Hoover i tutaj jest jeszcze jakiś numer pewnie tej części, tej całej uszczelki. Mam wrażenie, że... przepraszam, odłączę to wszystko od zasilania. Mam wrażenie, że na początku jak robiłem próbę, to on mi z jakiegoś powodu nie łączył. Nie włączał się ten odkurzacz. Mam wrażenie, że problem polegał tutaj na tych stykach przy kondensatorze przeciwzakłóceniowym. Ja jeszcze raz je poprawiłem, wyjąłem, włożyłem, jeszcze raz sprawdziłem mocno, czy są tam zamocowane. No i już przy kolejnej próbie, tak jak widzieliście, ten odkurzacz bardzo ładnie ruszył. Także wydaje mi się, że tutaj gdzieś leżał problem z połączeniami przy tym kondensatorze przeciwzakłóceniowym, no ale teraz powinno być wszystko, jak mi się wydaje, w porządku. Może włączmy go jeszcze raz na chwileczkę. Tak. Gdyby nadal nie ruszał, to spróbowałbym odłączyć te przewody prowadzące przez kondensator przeciwzakłóceniowy i połączyć je bezpośrednio ze sobą. Ale wydaje się, że teraz jest w porządku, aczkolwiek warto byłoby takiego kondensatora przeciwzakłóceniowego poszukać, bo tak czy inaczej pewnie w najbliższym czasie, jeżeli ten odkurzacz byłby używany, możliwe jest, że ten kondensator ulegnie uszkodzeniu. No to co, nie mamy tutaj nigdzie żadnego zwarcia, odkurzacz działa, w tej chwili połączenia wydają się sprawne. Myślę, że możemy zamykać tę pokrywę. Ja zostawiam tutaj tę obudowę, plastikową obudowę wylotu powietrza tak jak ona jest, aczkolwiek warto byłoby ewentualnie w przyszłości dociąć tutaj z gąbki jakiś taki filtr jeszcze na wylocie powietrza i co jakiś czas go ewentualnie czyścić. Zakładam tutaj tę pokrywę tym mocowaniem worka na kurz w tę stronę, w stronę wylotu powietrza. Momencik, tutaj muszę włożyć to tak, żeby wpasować tutaj śruby. Ok. Ta już chyba wejdzie. Ta chyba też. Tutaj też mamy śrubę. No to przykręcam teraz. Jakoś tak strasznie lekko te śruby tutaj się kręcą. Mam wrażenie, że ten gwint już tutaj bardzo kiepsko trzyma. Trzeba by te śruby ewentualnie wymienić na troszeczkę większe. No ok, ta się przykręciła w miarę mocno. Ta mniej więcej też. Ta się jakoś nieładnie obraca, no ale dobra, to w tej chwili nic z tym już nie zrobię. Założę tutaj ten materiał na wlocie powietrza i teraz muszę go jeszcze zablokować tą sprytną sprężynką.
Oj, moment, jakoś to chyba trzeba trzymać podczas zakładania. Kwestia wprawy. Jakoś za pierwszym razem łatwiej mi to poszło niż teraz. Dobra, ale już chyba się trzyma. No to wkładam tutaj jeszcze ten nieoryginalny worek na kurz, ale on tutaj też od biedy pasuje. Zamykam pokrywę odkurzacza, tak żeby tutaj ładnie się to wszystko wpasowało. Zamykam klamerkę. O, tutaj mamy ten wlot powietrza do worka. No i odkurzacz mamy teoretycznie zmontowany. Możemy zaraz zobaczyć, co się stanie, jak go teraz podłączymy do zasilania. No dobrze, Hoovera na razie podłączam też przez ten mój regulator napięcia. Na razie na troszeczkę obniżonym napięciu. Tu ma ten wyłącznik. Zwiększę napięcie. I zobaczcie. Odkurzacz rzeczywiście bardzo fajnie, jak taki malutki poduszkowiec, przesuwa się delikatnie nad powierzchnią stołu. Muszę powiedzieć, że działa to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Myślałem, że on będzie bardziej szurał o taką równą, twardą powierzchnię. Myślałem, że będzie większe ryzyko, że podrapie tutaj ten stół. Zobaczcie, z jakim trudem on się przesuwa teraz, a jak łatwo pływał tutaj praktycznie po tym stole, kiedy był włączony silnik. Także generalnie myślę, że jest to naprawdę fajny pomysł z tym odkurzaczem poruszającym się na wylocie powietrza. Zobaczymy zaraz u mnie w domu, jak będzie to funkcjonowało na dywanie. Ale tutaj na stole przyznaję, że jestem zachwycony tym odkurzaczem i chętnie się nim tutaj jeszcze chwileczkę pobawię. Zobaczcie, on się praktycznie sam zaczyna tutaj obracać. No, jeszcze raz dla porównania pokażę, z jakim trudem on się przesuwa po stole, kiedy silnik jest wyłączony. A kiedy jest włączony, wystarczy go delikatnie pchnąć i on już płynie tutaj po blacie. No dobra, to myślę, że spróbujmy jeszcze zrobić test pracy tego odkurzacza na dywanie. Jestem już u mnie w domu, zaraz zrobimy króciutką próbę odkurzania. Chciałem wam tylko powiedzieć, że tak jak wspomniałem, no ja nie mam więcej odkurzaczy tego typu. Tak naprawdę mam jeszcze tylko 3 inne Hoovery. Zresztą później je obejrzymy, ale nie mam tego typu rur do odkurzaczy Hoover i miałem trochę problem z dopasowaniem odpowiedniej rury. No, patrzyłem, czy pasują tutaj od polskich Zelmerów, nie pasują, czy pasują radzieckie, na przykład od odkurzaczy Czajka albo Rakieta, nie pasują. W końcu znalazłem jakąś taką rurę, już nie pamiętam, czy to jest chyba od starego Electroluxa, albo może od jakiegoś starego niemieckiego odkurzacza, która delikatnie da się tutaj przynajmniej do środka tej rączki, tej rury Hoovera wsunąć, tak żeby nie zniszczyć tej tego aluminiowego łącznika, tej rury. No, oczywiście nie powinno to tak być, ale tak jak wspomniałem, nie mam tej rury. Myślę, że u właściciela, u Rafała, tego właściciela tego odkurzacza, taka rura się znajduje, ale nie było sensu jej do mnie przysyłać. Wymagałoby to większej paczki, także no test muszę zrobić z taką bardzo nieprofesjonalnie, bardzo tymczasowo dopasowaną rurą, ale mam nadzieję, że to przynajmniej do krótkiego testu wystarczy. Odkurzacz mam już podłączony do zasilania, nie przez regulator napięcia, tylko bezpośrednio do gniazdka.
No i możemy go włączyć. Całkiem solidnie zasysa powietrze. No, muszę wam powiedzieć, że ta poduszka powietrzna, na której porusza się odkurzacz, naprawdę działa. On, zobaczcie, teraz wcale nie tak łatwo jest go ciągnąć czy pchać, on jednak stawia zdecydowanie opór. Natomiast jak jest włączony, porusza się dużo płynniej. Mam troszkę wrażenie, że jak ta ssawka jest mocno przyssana do dywanu, to spada tutaj oczywiście też ciśnienie tego wylatującego powietrza i ten odkurzacz troszkę oporniej się rusza, czyli pewnie najlepiej byłoby go przeciągać po dywanie czy po podłodze wtedy, kiedy akurat ssawka jest uniesiona nad dywanem, aczkolwiek podczas odkurzania też to zupełnie nieźle funkcjonuje. A zobaczmy jeszcze z ciekawości, jak odkurzacz będzie się poruszał, kiedy w ogóle odczepi od niego wąż, bo teraz to ciśnienie wylatującego powietrza powinno być teoretycznie największe. O, zobaczcie, nawet od razu sam rusza. Całkiem fajnie. Tutaj mam wrażenie, że chyba tak, głównie tutaj pod tym zawiasem troszeczkę wylatuje powietrze. Tutaj jest nieszczelna, najwyraźniej ta uszczelka. Tutaj jest taka nieszczelność i troszeczkę jednak tego powietrza tędy wylatuje, co z pewnością obniża też ciśnienie tutaj tego wylatującego powietrza tym otworem wylotowym. Trzeba by nad tym troszkę popracować, żeby ewentualnie tutaj przy tym zawiasie jeszcze troszkę to uszczelnić, ale i tak naprawdę nie jest źle. Aha, a zobaczmy jeszcze może, przepraszam, położę ten odkurzacz, podłączę tutaj wąż, o, w ten sposób. Wypróbujmy jeszcze ten odkurzacz tak w funkcji dmuchawy. Tak, bardzo porządnie tutaj dmucha. O, coś się odłączyło. Jestem ponownie w warsztacie. Te testy odkurzacza przebiegały początkowo bardzo dobrze, ale w pewnym momencie, jak robiłem test dmuchawy, odwróciłem ten odkurzacz, położyłem go na boku. Na początku dmuchawa też bardzo ładnie działała. Natomiast w pewnym momencie ten odkurzacz się po prostu wyłączył i już nie byłem w stanie go uruchomić. Ja włączę teraz też zasilanie. Zobaczcie, odkurzacz w tej chwili nie działa. Miałem ten przypadek na początku, wydawało mi się, że były źle podłączone przewody do kondensatora. Natomiast wydaje mi się, że ten kondensator jednak może być wadliwy. Tak przypuszczam, zaraz jeszcze raz sprawdzimy wyłącznik. W najgorszym razie po prostu ten kondensator odłączymy. Wyłączę teraz odkurzacz z zasilania. Jeszcze raz otworzymy tutaj pokrywę, już teraz troszkę szybciej. I zajrzymy do tego kondensatora. Jeszcze raz sprawdzę, czy podczas odkurzania nie odłączył się tutaj żaden z przewodów, a jeżeli nie, to zajmiemy się odłączeniem tego kondensatora. Trochę tak właśnie chciałem to sprawdzić podczas tego testu odkurzacza w praktyce.
No i co? Tutaj przewody mamy do wyłącznika podłączone, do kondensatora podłączone z obu stron, ale ewidentnie coś tutaj przestało kontaktować. Sprawdźmy najpierw wyłącznik, teraz powinien być włączony. Jest włączony, czyli tutaj, jeśli chodzi o wyłącznik, wszystko jest ok. W tej chwili odkurzacz powinien działać. Podłączę go na zmniejszonym napięciu. Nie działa, ale wyłącznik jest ok. Dobra, odłączony. W takim razie winny prawdopodobnie jest tutaj kondensator. One się tutaj bardzo ruszają, te styki kondensatora. Dobrze, to w takim razie odłączę te przewody od kondensatora i połączę je bezpośrednio ze sobą z pominięciem kondensatora. Ok, już tutaj te konektorki są po prostu ze sobą połączone. Wziąłem takie malutkie blaszki miedziane, nałożyłem na każdy konektorek, zetknąłem je ze sobą. Jeszcze one są niezaizolowane, ale nie dotykają tutaj do siebie. Zróbmy na obniżonym napięciu próbę, co będzie teraz. Po prostu ominęliśmy teraz kondensator. Dobrze, napięcie mam obniżone. Silnik rusza. Wyłączam. Włączam. Wyłączam. Włączam. Dobra, wydaje się, że działa, to ja teraz ładnie termokurczkami zaizoluję te miejsca łączenia. O, wyjąłem tutaj chyba winowajcę, czyli ten kondensator. On powinien mieć połączenie pomiędzy tym i tym stykiem OK. I także pomiędzy tym a tym. I tu w tej chwili nie mamy. Chyba się to w ogóle przerwało. O, to się w ogóle bardzo obracają te styki. Natomiast pomiędzy tym a tym nie ma połączenia. Wydaje mi się, że to była przyczyna przerywania tego odkurzacza. Tutaj na początku, jak poruszałem tym, to on zaczął łączyć, a potem w trakcie pracy przerwał. No w tej chwili mamy ten kondensator wyjęty. Ja go sobie wziąłem dla porównania. Postaram się taki zamówić, znaleźć. Najfajniej byłoby jakiś w miarę zbliżony do tego oryginalnego tutaj zamontować. A na razie te przewody są po prostu idące od przewodu zasilającego i od wyłącznika, są połączone bezpośrednio z przewodami idącymi do uzwojeń silnika. No dobrze, to zobaczmy teraz, jak to działa. Napięcie mam obniżone. Ok, w takim razie wyłączę tutaj. To ja w takim razie jeszcze raz zamykam tutaj pokrywę. Tutaj dałem troszeczkę większą śrubkę. Tam już jest gwint w tej obudowie dosyć mocno zużyty, ale ona jeszcze jako tako się tutaj wkręca. Te dwie trzymają w miarę dobrze. Ok, szmatka. Nawiasem mówiąc, podczas odkurzania zauważyłem, że chyba się ten nieoryginalny worek jednak przesunął, bo tutaj dosyć sporo kurzu nagromadziło się na tej szmatce. O, chyba tak będzie lepiej to zakładać, a nie tak jak robiłem poprzednio. O. Sprężyna założona. Worek na kurz. Zamykamy pokrywę. Worek tutaj wpasowany. Dobrze, kondensator mamy. On absolutnie nie jest do wyrzucenia, ale dla porównania i kupienia kondensatora podobnego typu. No a my możemy zrobić jeszcze raz test tego odkurzacza po wycięciu tego kondensatora. Podłączam już teraz bezpośrednio do zasilania, nie przez regulator napięcia.
Tak, tutaj pod tym zawiasem dosyć mocno ucieka powietrze, on tutaj dmucha tym powietrzem. Zastanawiam się, tam warto byłoby jednak jakąś uszczelkę może tutaj między tą pokrywą mocującą silnik a podstawę tego odkurzacza jeszcze tu jakiś kawałeczek gumy warto byłoby, myślę, zamontować, żeby to powietrze tędy nie uciekało, albo nie wiem, ewentualnie tam trochę silikonu dać pod spód. Ok, ja jeszcze oczywiście tym odkurzaczem się troszeczkę pobawię, potestuję go, ale myślę, że już działa całkiem dobrze. Trzeba mu będzie wymienić taki kondensator, jaki znajdował się tutaj oryginalnie i który no niestety uległ uszkodzeniu. Na koniec chciałem Wam jeszcze pokazać kilka rzeczy. Między innymi postawiłem tutaj na stole ten zapowiedziany na początku radziecki, czy właściwie litewski, ale pochodzący z czasów radzieckich odkurzacz Saturna, sprodukowany w fabryce sprzętu spawalniczego w Wilnie. Odkurzacz z 1972 roku, czyli tak naprawdę chyba wcale niewiele młodszy od tego odkurzacza. Myślę, że gdzieś mniej więcej w podobnym czasie te odkurzacze były w użyciu. No ale odkurzacz poruszający się na klasycznych kółeczkach, nie tak jak Hoover na wylatującym od spodu powietrzu. Różnica jest też taka, że w tym Hooverze worek na kurz znajduje się w górnej części odkurzacza, w dolnej znajduje się silnik, no bo wylot powietrza musiał być od dołu, natomiast tutaj ta część, w której zbierał się kurz, znajduje się na dole i to tak naprawdę nawet nie jest worek na kurz, tylko jest to taki duży filtr. Tutaj kurz zbierał się tak naprawdę w tej dolnej metalowej obudowie odkurzacza, a to jest taki, powiedziałbym, bardziej filtr, który chronił silnik przed dostawaniem się tych wszystkich kawałeczków brudu do silnika, czyli ten kurz osadzał się tak naprawdę po zewnętrznej stronie worka, zupełnie inaczej niż tutaj w przypadku tego Hoovera. Momencik, ja tylko to zamknę. O. Tutaj natomiast na górze znajdował się wylot powietrza, można było tutaj też podłączyć rurę, używać ten odkurzacz w funkcji dmuchawy. Z tego co pamiętam, to trzeba tutaj jeszcze sprawdzić ten wyłącznik, bo on chyba nie zawsze funkcjonuje. Czyli w zasadzie jest to jeden z takich odkurzaczy chyba inspirowanych konstrukcją tego Hoovera, który, przypominam, pojawił się już w 1954 roku, chociaż w troszeczkę innym kształcie, bo miał otwór wlotowy powietrza tutaj centralnie na górze, zaprojektowany przez znanego amerykańskiego projektanta Henry'ego Dreyfusa, który projektował też i statki oceaniczne, i lokomotywy, i traktory, i wiele takich kultowych pojazdów czy przedmiotów użytkowych lat 50. i 60. Chciałbym bardzo jeszcze zobaczyć kiedyś radziecki odkurzacz Sputnik, chyba nawet starszy od Saturnasa i bezpośrednio inspirowany Hooverem, aczkolwiek też poruszający się nawet nie na kółeczkach, tylko na takich metalowych płozach. No ale przede wszystkim bardzo chciałbym mieć jeszcze okazję zobaczyć inne Hoovery z tej rodziny Hooverów Constellation, inne modele tych odkurzaczy, najchętniej takie najstarsze, pochodzące jeszcze gdzieś z połowy lat 50. A propos innych przedstawicieli tej rodziny Hooverów, to chciałem Wam jeszcze pokazać kilka innych odkurzaczy Hoover, które akurat pochodzą z mojej kolekcji. To jest najstarszy z nich wszystkich odkurzacz Hoover Dusted, który zresztą już króciutko pojawiał się tutaj kiedyś, już dawno, pewnie ze 2-3 lata temu na kanale. Hoover Dusted model 100. Przyznaję, że nie jestem pewien do tej pory datowania tego odkurzacza. One były produkowane gdzieś chyba od lat 30. do lat 60. Każdy model troszeczkę się różnił. Przy tym odkurzaczu była karteczka z napisem, że pochodzi on z lat 30., ale nie jestem tego na 100% pewien. Może kiedyś uda mi się zdobyć innych przedstawicieli tej rodziny, tego modelu odkurzaczy do porównania. Tutaj mam także odkurzacz Hoover Dusted, ale już znacznie nowszy, bo pochodzący gdzieś z przełomu lat 60. i 70., może z wczesnych lat 70. Tutaj tabliczka niestety jest zatarta, czyli odkurzacz mniej więcej z tego czasu, kiedy powstawały te Hoovery Constellation. Odkurzacz sprawny, jest też jeden filmik u nas na kanale o tym odkurzaczu. No i tutaj mam jeszcze taki pionowy odkurzacz, trochę trudno go zmieścić
na ekranie. Momencik, może ja go tak przesunę, możemy zaraz rzucić okiem na model tego odkurzacza. Hoover model 1346A, pewnie też gdzieś z lat 70. Tym odkurzaczem jeszcze się nie zajmowałem, jest nawet jeszcze nieczyszczony, bardzo chętnie się nim zajmę i ten Hoover Constellation tak mnie zachęcił, że być może nawet w jednym z kolejnych odcinków zajmiemy się tym odkurzaczem. On nawet z tego co wiem działa, ale oczywiście trzeba go będzie przejrzeć, porządnie wyczyścić i poszukać o nim troszeczkę więcej informacji. Także to są tak naprawdę wszystkie odkurzacze Hoover, które mam w kolekcji. Tak jak już mówiłem, u nas w Polsce jednak te stare odkurzacze Hoover wcale nie są często spotykane i wcale nie jest łatwo je dostać, aczkolwiek będę się starał tę kolekcję Hooverów troszeczkę rozszerzyć. Może kiedyś też do własnej kolekcji uda mi się zdobyć taki odkurzacz Hoover Constellation, a ja pamiętam z lat późnego liceum chyba, czy późnej szkoły podstawowej, już nie pamiętam, że mieliśmy też w domu taki przywieziony z zachodu, kiedy można już było wyjeżdżać na zachód, odkurzacz Hoover Galaxy, troszeczkę w kształcie Constellation, aczkolwiek też już na kółeczkach i być może taki Hoover Galaxy też uda mi się kiedyś znaleźć. Przyznaję, że do tej pory w sprzedaży takiego odkurzacza gdzieś w ogłoszeniach z używanymi odkurzaczami nie znalazłem, ale będę szukał, jak też innych starych odkurzaczy Hoover do kolejnych odcinków. W każdym razie za ten dzisiejszy przegląd tego odkurzacza Hoover Constellation model 867A, gdzieś prawdopodobnie z lat 60. Bardzo Wam dziękuję. Przede wszystkim dziękuję jeszcze raz Rafałowi i Piotrowi za udostępnienie tego odkurzacza tutaj do przeglądu na kanale. Cieszę się, że udało się chyba, tak jak sądzę, zdiagnozować usterkę tego odkurzacza i usunąć ten wadliwy kondensator, który powodował, że ten odkurzacz przerywał, nie zawsze udawał się uruchomić. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze pracował. Ja jeszcze za chwilkę go podłączę i podtrzymam go troszkę włączonego, zobaczę czy wszystko jest z nim w porządku. No a mam nadzieję, że uda się też z czasem ten kondensator na możliwie podobnego typu, najlepiej byłoby też angielski, wymienić. Dziękuję Wam jeszcze raz, w razie czego będę dawał znać, jeżeli coś więcej o tym odkurzaczu będzie do powiedzenia, a mam nadzieję, że z tymi odkurzaczami Hoover Constellation też jeszcze będziemy się tutaj na kanale spotykać. Cześć i do zobaczenia.